Witamy serdecznie po raz kolejny na naszych cotygodniowych rozmowach. Witam Ciebie, Sławku. Witam Ciebie, Arturze, i witam naszych widzów. Tydzień temu nam nie wypaliło, ale wiesz, co się odwlecze, to nie uciecze. Dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy na temat tych narastających cały czas kwestii związanych z Ukrainą. No i wiele innych ciekawostek też jeszcze będzie podrzucone, no nie? Ja nie wiem, czy ostatnim razem mówiłem, ale jak nie, to jako wprowadzenie zrobię, bo to wszystko niby... Widzisz, prawda jest moim zdaniem taka. Prezydent, załóżmy oficjalnie, żeby było śmieszniej, to order nie został kompletnie odebrany, no nie? Dlatego, że kwestia odebrania orderu białego musi być jeszcze kontrasygnata premiera. Premier tej kontrasygnaty nie zrobił i de facto To było do przewidzenia. Załęski ten order odesłał sam. W związku z tym oficjalnie, żebyśmy my się jeszcze za parę lat nie zdziwili, jak Załęski powie, że sorry, ja go omyłkowo wysłałem, no bo przecież odebrany nie został, nie ma dekretu o odebrania. To tylko tak naprawdę Nawrocki powiedział, że odbiera i podjął tą decyzję. Moim zdaniem to on wie więcej rzeczy niż my wiemy, no Wiesz, nie? co wtedy powinniśmy zrobić? No. Powinniśmy mu wysłać kurierem i to wcale nie listem poleconym ani niczym, tylko tak o, przepadnie to przepadnie, bo to wiesz, on się go pozbył sam go zwrócił. Tak, i jeszcze co więcej, on go przesłał ukraińską pocztą za pobraniem. On go Za pobranie. za pobraniem Proszę on to wysłał do kancelarii prezydenta. Także to jest pierwsza i podstawowa rzecz. Ale co by nie mówić, prezydent Nawrocki zrobił to, załóżmy, w porządku, natomiast całą zabawę rozpoczął tak naprawdę Załęski, bo to potem zaczęły się ze strony ukraińskiej te durne odsyłania orderów i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak to się zaczęło, to sobie zaraz do tego dojdziemy. Wiesz, ja ci powiem tylko tyle, nie wiem czy wspominałem, ale poprzednim razem, ale jeżeli weźmiemy, nagle niby wszyscy prezydenci Ukrainy odesłali te ordery, tak samo, nie? No, ale z wyjątkiem jednego, dlatego, że jeden, Wiktor Janukowycz, nie dostał nigdy orderu Orła Białego. Co jest ciekawe, to jest jedyny prezydent ukraiński, który był antybanderowski. Dziwnym trafem politycy polscy i zarządów Platformy i PiS-u dawali ordery Orła Białego tym, którzy byli ogólnie probanderowscy, no nie? A Wiktor Janukowicz, on nie był przeciwnikiem rehabilitacji tych ruchów nacjonalistycznych, unieważnił zresztą tytuł bohatera Ukrainy dla Stefana Bandery. To też on uchylił ten dekret poprzedniego prezydenta, zmienił politykę historyczną państwa, bo kładł większy nacisk na tą wspólnotę Ukrainy ze Związkiem Radzieckim. No i te zmiany w kierownictwie Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy zrobił. Sprzeciw miał wobec uznania OUN i UPA za uczestników walk o niepodległość. On otwarcie mówił, że tu nie chodziło o walki o niepodległość. No i przede wszystkim akcentował dzień 9 maja jako dzień zwycięstwa, no nie? To jest tak jako wstęp powiem, to jest jedyny prezydent Ukrainy, moi drodzy, którzy ogólnie nie wzięli i nie otrzymali orderu Orła Białego. A dlaczego? Dlatego być może, że on był antybanderowski, a rzadko kto o tym mówi jakoś. Nie wiem dlaczego jest tak, ale pytanie, na czyje zlecenie działają rządy PiS-u i Platformy, skoro dawali tym probanderowskim. No teraz oczywiście koszulki zmieniają, niby nagle, wiesz, dowcip polega w Polsce na tym, powiem ci Sławek, że wiesz, 2 tygodnie przed odesłaniem, odebraniem orderu, PiS przyklepał jakąś potężną, milionową, wielomilionową pomoc dla Ukrainy, zgodził się, a 2 tygodnie później zaczyna wrzeszczeć precz z banderyzmem, nie? To też jest dobre, nie? Słuchaj, wiesz co, na ten temat moglibyśmy porozmawiać, ale ja musiałbym się znowu tutaj powołać, wiesz, na Sumińskiego, który tam opisuje, wiesz, tych pisowców wszystkich, może nie wszystkich, ale wielu z nich z różnych partii, którzy tak naprawdę teoretycznie na arenie politycznej walczą ze sobą, no a za kulisami to są, wiesz, najlepsi przyjaciele, dlatego że łączy ich po prostu wspólna religia, nie wspólna ideologia, nie? Także, wiesz... A jeśli chodzi, wiesz, o ten banderyzm i wszystkie te rzeczy, które są związane z Ukrainą, przypomnijmy jeszcze raz, tak jak mówiliśmy wcześniej, w Odessie ponoć, i to nie ja jestem, bo ja tam nie byłem, ale czytałem i słuchałem na ten temat, wiesz, wideo, że tak naprawdę to w Odessie jest więcej Żydów niż Tam Ukraińców jest bardzo mało.
No. Tam Ukraińców jest ogólnie bardzo mało. Zacznijmy od tego tematu. Ja ci jeszcze ciekawszą rzecz powiem, bo na przykład przecież w ostatnim tygodniu Parlament Europejski przyznał rację, o dziwo przyznał rację Polsce, a nie Ukrainie. W kwestiach, że te wszystkie burdy wszczyna prezydent Ukrainy, a nie prezydent czy rząd ogólnie Polski. Zresztą zaraz jak odesłano ten order, jak Załęski odesłał ten order, to przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin sam skrytykował Władimira Załęskiego i sugerował, bo to jest bardzo ciekawe, istnieje taki order ogólnie, nie wiem czy o nim już mówiłem, on się nazywa Order Judasza. To jest bardzo ciekawy order. Order Judasza został powołany przez cara Piotra bodajże, z tego co kojarzę. No i przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej powiedział, że należałoby Załęskiego odznaczyć tym orderem Judasza, bo w Rosji to pojęcie orderu Judasza jest bardzo silnie związane z osobą Iwana Mazepy. Tak notabene Iwan Mazepa również był odznaczony orderem Orła Białego. No Ukraińcy uznają go za bohatera, prawda? Bo to był hetman wojska zaporowskiego, tam z przełomu XVII-XVIII wieku. No i w rosyjskiej narracji historycznej on uchodził za zdrajcę, ponieważ w czasie tej wojny północnej porzucił sojusz z carem Piotrem I i poparł szwedzkiego króla Karola XII. I wtedy właśnie car Piotr I ustanowił to symboliczne oznaczenie, ten order Judasza, no nie? Tak na marginesie Mazepa, którego potem wzięto, przywiązano do konia i ciągnięto, on przez Augusta Mocnego otrzymał też od króla polskiego Augusta Mocnego order Orła Białego. Napis na tym orderze Judasza brzmi: niech będzie przeklęty syn zatracenia, Judasz, który zginął przez swą żądzę srebra. Zresztą mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach analogia nasuwa się bardzo podobnie do kwestii Załęskiego. No i wiesz, tak samo jak dokładnie przewodniczący Dumy Rosyjskiej powiedział, że przecież bandy UPA bezlitośnie mordowali setki Polaków, Ukraińców, Czechów, Żydów i wiele innych narodowości, no nie? Także to jest na pewno ważne, no nie? Oczywiście. Oczywiście ja uważam, teraz pozwól, że skomentuję to, że Parlament Europejski potępił to już jest naprawdę duży krok, tylko że musimy pamiętać, że tam nie zdefiniowano rzezi wołyńskiej jako ludobójstwa. Nie? Także to jest tylko potępienie. Oni wyrazili żal, Tak, wyrazili żal, ale to jest już bardzo dużo, dlatego że arena międzynarodowa już słyszy, już widzi, co się dzieje i zdaje sobie sprawę, że Polska nie popuści, na pewno nie da sobie w kaszę napryć, jeśli chodzi o sprawy historyczne, dlatego że tam można, tam rozpatrywać na różne sposoby to. I oczywiście historycy ukraińscy, którzy wspierają UPA i OUN i te wszystkie inne organizacje, oni tak naprawdę mówią o tym, że to była walka tak, z Armią Krajową, tak? A co Armia Krajowa zrobiła? Tak? Oni się powołują, że ogólnie Armia Krajowa z batalionami chłopskimi razem zaatakowali Sachryń. Tyle tylko, że Sachryń był bazą wypadową UPA. OUN, UPA. Dokładnie, nie? Więc to tak to i poza tym, co więcej, żeby było ciekawiej, bataliony chłopskie razem z armią AK zaatakowały posterunki policyjne w Sachryniu, czyli tych, którzy współpracowali z III Rzeszą. Pamiętajmy o proszę tym. bardzo. Oczywiście tam takich kruczków historycznych jest znacznie więcej i to można by rozpatrywać. Ja tutaj nie chcę się rozgadywać na ten temat ze względu na to, że ja nie mam tak wszechstronnej wiedzy na ten temat. Na ten temat trzeba by było porozmawiać z ludźmi, którzy znają na wylot, całą tą historię. Ja tylko znam tą historię na tyle, na ile powinienem znać i wiem, że granie emocjonalne na obu narodach, i ukraińskim, i polskim, ja uważam, że to nie jest przypadek, że to akurat teraz się odbywa. Z tym, że tak jak to powiedział ten facet z tego kanału dla pieniędzy, on powiedział, że
my jeszcze podziękujemy Załęskiemu za to, dlatego że po prostu dzięki temu cały świat usłyszy o tym i widzimy, No że to to się jest teraz to, sprawdza. wiesz, Sławek, No. to jest to, co ja tobie mówiłem, kiedy rozmawialiśmy wcześniej, że ja powiedziałem, w mojej ocenie ideą tego wystąpienia Nawrockiego było ogólnie to, żeby świat to usłyszał, tylko no Tak, powiedziałeś to, tak. zakulisowo prawda jest taka, że Załęski przedstawił przepraszam, nie Załęski, tylko Nawrocki przedstawił 3 propozycje Załęskiemu, jako mięczak tak naprawdę, bo jedna z propozycji była stworzona przez Kwaśniewskiego na zasadzie, że oni powinni się wycofać z nadania tego, co jest bzdurą, bo tu nie chodzi kompletnie o nadanie tej jednostce, tej nazwy obrońców łupa, bo przecież 4 inne jednostki też miały, tu chodzi o banderyzm głównie. Potem Tak. inna z propozycji była, że powołają wspólną komisję nad dyskusją, o czym ty chcesz dyskutować. Ty chcesz dyskutować tak jakbyś z Niemcami o obozach koncentracyjnych dyskutował. Więc to już jest z dupy wzięte, za przeproszeniem, argument. A trzecie ogólnie, że Polska się zgodzi na to, ale kwestia będzie taka, że oni odblokują 25 miejsc innych do ekshumacji. No to wszystkie te 3 projekty, sorry winę tu, ale w mojej ocenie to pokazują, że po prostu Nawrocki był mięczak w tym. Po prostu był Czekaj mięczak. chwilę. Czekaj chwilę, dlatego że tutaj, wiesz, nie można wyciągać pochopnych wniosków. On podjął Ze tą względu decyzję, na to- bo został przyparty do muru przez Załęskiego Właśnie. de facto. Właśnie o to chodzi. Ja nie wiem, czy przez Załęskiego, czy przez kogoś innego, ale ja, tak jak rozmawialiśmy nawet prywatnie, to mówię ci, Nawrocki wie więcej niż my z oczywistych No, na pewno. względów i podejmuje decyzje takie, które są w miarę dyplomatyczne i najlepsze dla Polski. Ja chcę w to wierzyć. Nie wiem, czy tak jest, ale ja chcę w to wierzyć. I z tego też powodu, w momencie, kiedy on musi być elastyczny, żeby po prostu ustąpić, czasami wiesz, jak to jest, Artur. Czasami trzeba cofnąć się 2 czy 3 kroki do tyłu, żeby później, wiesz, 1 kilometr przebiec, nie? I być może to jest to. A jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, to tak. I ja się tutaj zgodzę i widzimy, że mamy takie konsekwencje, wiesz, decyzji Załęskiego, co jest jak najbardziej korzystne dla Polski. Z tym, że musimy pamiętać, że tam jeszcze są inne sprawy i dzisiaj jest na przykład rocznica tak jedwabnego, tego, co Tak, niby tak, Polacy tak. wyrządzili Żydom, tak? No No i to tam na ten Polacy, to temat... nie jest Polacy, oni zostali zmuszeni de facto przez Niemców, no. A to sprawdź sobie, wiesz, co jest napisane w tym, nie? W artykułach, nie? Polacy, ale rzeczywiście inicjowani byli przez Niemców. No była na zasadzie, że jak Teoretycznie, nie nie? podpalisz, to dołączysz do nich, no i tyle, no. No, wiesz co, tam jest wiele kruczków takich, które można by było znowu, wiesz, rozpatrywać. Ja akurat tą książkę czytałem, film też oglądałem, to była, wiesz, też film Somińskiego, tam jeszcze kilku historyków się wypowiadało na ten temat. Ja do końca nie jestem, wiesz, przekonany o tym, czy coś takiego miało miejsce, być może, nie wiem, ale fakty historyczne i wszystkie te argumenty, które są podawane można bardzo łatwo obalić, ale to, tak jak mówię, na ten temat musielibyśmy, wiesz, to osobny odcinek. Ja nie będę się rozgadywał tutaj na ten temat, dlatego że nie ma co, wiesz, roztrząsać. W każdym razie, ja zmierzam tylko do tego, Artur, że jeśli chodzi o nasze stosunki z Ukrainą i o tym, co powiedzieliśmy o tej Odessie i o tym, że Załęski sam utożsamia się też z tą wiarą judaizmu, tak, no to chyba nie trzeba, wiesz, być Bóg wie jakim geniuszem, żeby po prostu zacząć wyciągać wnioski odnośnie tego, wiesz, co może się wydarzyć, nie? Ja tutaj mówię, nie wiem, czy wiesz, ja ostatnio wygrzebałem pewną rzecz. W USA przeforsowano tą ustawę o antysemityzmie. Tam jest 11 punktów, z czego 7 przykładów dotyczy tego, że krytykowanie Izraela i rządu izraelskiego to jest antysemityzm. Czyli rozumiemy, dlaczego to jest tak bardzo kontrowersyjne, nie? Tam jest wiele rzeczy takich, że czy jesteś Żydem, czy jesteś pochodzenia żydowskiego, czy nie, to i tak może być posądzony, wiesz, o antysemityzm. No to już z góry, z założenia jest po prostu jakaś paranoja, nie? I z tego też powodu
Z tego też powodu, jeżeli coś takiego zostanie przeforsowane w Polsce, a ja uważam, że zostanie, dlatego że prace już się odbywają na ten temat, no to mamy gotowca na to, co będzie się działo w najbliższych latach w Polsce. I z tego też powodu uważam, że tutaj nasz Nawrocki no, musi troszeczkę lawirować, nie? Dlatego, że ja nie wiem, czy tam sprawdzałeś, jeśli chodzi od strony ekonomicznej, to wyobraź to sobie, że nie pamiętam jaka to jest firma, ale to taka firma, która ma 38% udziału państwa i która ma położyć kilka tysięcy torów kolejowych w Polsce. Wyobraź sobie, że oni teraz, wtedy kiedy podjęto decyzję o rozbudowie torów kolejowych i w ogóle kolei w Polsce, oni tą firmę chcą sprzedać. No, wiesz co, jest to firma dobrze prosperująca. No, kto coś takiego robi? Nie? Kto sprzedaje, kto oddaje kurę, która wiesz, złote jaja tego. Dlatego wiesz, ja tutaj doszukuję się trochę, tylko zakończę, ja tutaj doszukuję się troszeczkę, wiesz, takich ekonomicznych podstaw i chcę wierzyć w to, że Nawrocki po prostu, wiesz, wybiera mniejsze zło. Czy tak będzie, to się okaże, nie? I jeszcze odnośnie, wiesz, tej rozmowy historycznej, o której ty mówiłeś, nie? Ja akurat uważam, że wiesz co, no wszelkie rozmowy historyczne mają sens, nawet jeżeli one miałyby się, wiesz, skończyć całkowitym fiaskiem, ale w tym momencie ty poznasz, jakich argumentów używa druga strona i na podstawie tego będziesz mógł, wiesz, wygrzebać więcej innych dokumentów i obalić te argumenty. Wiesz, nie? pytanie, wiesz, Sławek, pytanie, czy ktoś jest w stanie jeszcze coś dodać? Jak w tej chwili Onet, na przykład proniemiecki, pisze, wiesz, że Putin za chwilę pokaże falsyfikaty dotyczące rzezi wołyńskiej. Tylko wiesz, problem polega na tym, że to, co Putin pokaże i to, co powiedział, że pokaże, to jest to samo, co zostało ujęte w aktach IPN-u w Polsce. Więc po pierwsze, skąd oni wiedzą, że to będzie fałszywe, tak? Poza tym, czy można cokolwiek jeszcze, szczerze mówiąc, zafałszować, bo argumentacja Ukraińców w stosunku do Wołynia, to ona nic nowego nie wniesie, no bo oni będą się powoływać na to i będą porównywali UPA do AK. No nie pokażesz mi, po pierwsze, nie pokażesz mi, że AK mordowało Ukraińców, nie pokażesz mi AK, które piło ciężarne kobiety, rżnęło piłami na pół, albo dzieci przybijało gwoździami do desek, no nie pokażesz mi takich faktów. Albo się będą powoływać na kwestię operacji Wisła. No przepraszam bardzo, no Wołyń był w 1943, operacja Wisła była po wojnie. No i operacja Wisła była na skutek tego, co zrobili na Wołyniu i w Małopolsce. Poza tym operacja Wisła polegała na przesiedleniu plus wystrzelaniu band UPA z Bieszczad. No i tyle w temacie, więc tu nie ma co porównywać. No jak ktoś kłamie, jakieś rzeczy mówi, no to wiesz, no to ktoś musiałby stanąć w prawdzie, a tutaj nie Polska ma stanąć w prawdzie, tylko Ukraińcy mają stać w prawdzie, tak, ale nie są na to gotowi. Jednakże, jeżeli taka debata odbyłaby się, wiesz, na arenie publicznej, gdzieś w przestrzeni publicznej, tak, to powiem ci szczerze, to byłby kolejny sukces Polski ze względu na to, że można by było odkręcić i wyjaśnić bardzo wiele nieścisłości. Tyle tylko, że ja nie do końca wierzę, bo jeżeli ty w punkcie wyjścia, załóżmy, wiesz, że jesteś oszustem, no to na tyle odwagi nigdy nie będziesz miał, żeby stanąć przed jeszcze obcymi arbitrami, bo oni gadają, że oni o czymś nie wiedzieli, no to jak nie wiesz, to się dowiesz, to dlaczego blokujecie na przykład te ekshumacje? No oni nie chcą ekshumacji zrobić, bo oni doskonale wiedzą. Poza tym jeden z historyków, proszę ciebie, ja ci powiem jeszcze inny przykład, bardzo ciekawy, co ostatnio przeczytałem, jeden z historyków, który się Wołyniem zajmował, i udowadniał w IPN-ie te miejsca, gdzie są te groby Polaków, powiedział, że gdyby prowadzić prace ekshumacyjne, to by to zajęło nam 30 lat. Rozumiesz? Przez 30 lat byłyby prowadzone ekshumacje, przez 30 lat byłyby prowadzone pogrzeby. Przez 30 lat, a pokolenie liczymy 40 lat, to przez całe pokolenie świat by wiedział, że to naród morderców. Rozumiesz? Oni na to nigdy się nie zgodzą. Absolutnie. No. Z tego prostego powodu. Więc oni doskonale wiedzą, bo przecież oni są z tego dumni. To jest ta różnica między na przykład... Ja ci jeszcze chcę powiedzieć taki jeden przykład bardzo prosty.
Po tym sobie za chwileczkę pogadamy jeszcze też. Na przykład, wiesz, w tej chwili ja znalazłem, że rok 2027 Komisja Kultury Lwowskiej Rady Obwodowej zaproponowała, żeby ten rok 2027 ogłosić na Lwowszczyźnie rokiem dowódcy UPA Romana Szuchewicza i działacza OUN Ołeny Ołżycy. No nie? To jest pierwsza z takich rzeczy, ciekawostek. Oni wręcz są z tego dumni. Oni na tym budują swoją tożsamość, bo nie mają To, na o czym czym innym rozmawialiśmy, budować. oczywiście. Na morzu krwi, na ludobójstwie i po prostu na rzeziach, które Oczywiście. przeprowadzali. Oczywiście. Dodatkowo mamy na przykład kwestię wypowiedzi tego całego Kryła Budanowa, który udzielał wywiadu i stwierdził, że to Polska, stary, przygotowuje szereg działań prowadzących do eskalacji, tak? No, i że to Polska eskaluje problem Wołynia, a nie Ukraina. No wiesz, oczywiście tam Biuro Bezpieczeństwa Narodowego się odezwało na ten temat, ale wiesz, ale ogólnie świadczy to o tym, że ci ludzie doskonale wiedzą. Wiedzą doskonale, bo na przykład zobacz, jakie tematy oni robią. Na przykład teraz ten cały Sybicha powiedział, że oni nie zrezygnują z robienia tego panteonu dowódców narodowych i żeby Polska po prostu zaprzestała kwestii Wołynia, no to my zrobimy coś takiego, że w tym panteonie wsadzimy jakiegoś Polaka, co w roku 1920 razem z Ukraińcami brał, ale przecież to w ogóle nie o tym jest mowa. Oczywiście, że tak. To jest, To jest wiesz, po prostu temat mijanie się z wzięty. prawdą. Ja mam wrażenie Oczywiście. inne. Ja ci powiem inną rzecz. Ja mam wrażenie takie. No ciekaw jestem twojej opinii. W mojej ocenie to jest tak. Sprawa wygląda tak. Doskonale jest wiadomo, że Ukraina nie wejdzie ani do NATO, ani do Unii Europejskiej. I to wiedzą już od Niemców. Z kilku powodów. Wiadomo również, że wojna się kończy. I teraz, zobacz, tyle ludzi przelało krew ogólnie, niby chcąc wejść do Unii i do NATO. I nagle im powiedzą, że sorry, Winnetou, ale nie wejdziecie, tak? Więc należy zrobić następnego fikcyjnego wroga. I na tego wroga kreuje się Polskę. Że to właśnie przez Polskę nie weszliśmy do Unii, bo oni o ten Wołyń, a my przecież historycznie wiemy i tak dalej. I wtedy agresję skieruje się, bo coś z tą agresją trzeba zrobić. Oczywiście. To jest potężna emocja. Więc wtedy ogólnie weźmiesz i skierujesz to wszystko przeciwko Polsce, że niby to Polska jest winna. Dobrze. Ja ci powiem, jaka jest moja opinia na ten temat i podzielę się z naszymi widzami. Ja uważam, że konflikt ukraińsko-polski, polsko-ukraiński jest nieunikniony tak czy inaczej. To, że Ukraina teraz Rosja tak naprawdę, wiesz, uprzedziła wystąpienie tego konfliktu, dlatego że dokonała inwazji na Ukrainę, to poniekąd jest szczęśliwy traf dla Polaków, dla nas, ze względu na to, że gdyby nie nastąpiło to, co nastąpiło w 2014 roku i później w 2022 roku, to my byśmy mieli ręce pełne roboty, żeby się opędzać od Ukraińców. I taki jest fakt. To, co powiedziałeś poprzednio, że oni nawet w hymnie mają, że ich ziemia jest aż wybiega tam poza ziemię. Tak, po San coś takiego, że wiesz, że oni muszą odzyskać część Małopolski, wiadomo, Bieszczady, dlatego że to są ich ziemie. Następnym krokiem byłyby, wiesz, te ziemie, które należą do Słowacji, do Węgier i tak dalej, dlatego że oni też sobie roszczą do tego tam pretensje, nie? Tam też jest zresztą mniejszość ukraińska mieszka. W każdym razie zmierzam do tego, że to jest nieuniknione, a my dzięki temu, Polacy, ja mówię i cała Polska, będziemy mogli się do tego przygotować. I teraz, czy Ukraina wejdzie do NATO? Ja uważam, że nie, chociaż jeżeli okaże się, że Rosja będzie za słaba, żeby się przeciwstawić, to ja uważam, że oni nagną prawo tak, że pomimo tego, że Ukraina nie będzie członkiem NATO, ale będzie traktowana dokładnie tak samo. I ja bym się tego spodziewał, wiesz? Dlatego, że na Ukrainie, nie oszukujmy się, jest doskonały poligon doświadczalny, gdzie można wypróbować nowe rodzaje broni i to elektromagnetycznej, broni konwencjonalnej, niekonwencjonalnej, różnej.
I ja uważam, że Zachód sobie nie odpuści tego. Mhm. Ale Także właśnie, wszystko zależy teraz, czekaj chwileczkę, i wszystko zależy teraz od tego, jak silna Rosja się okaże, tak? Ale jeśli chodzi o Unię Europejską, to ja jestem niemalże pewien, że tak naprawdę Ukraina zostanie wciągnięta do Unii Europejskiej i my wszyscy członkowie Unii Europejskiej będziemy ułożyli na ich utrzymanie. Dlatego, że odbudowanie takiego kraju pochłonie setki miliardów lub nawet bilionów, może nie setki, ale nawet kilka bilionów, euro. I te pieniądze skądś muszą się wziąć. A jeżeli dodatkowo, jeszcze tak jak mówię, tutaj czynnikiem kluczowym, moim zdaniem, będzie właśnie to powinowactwo tej religii. Jeżeli ci ludzie też jeszcze zaczną, w to się włączać, a już się włączają, oni już kiedyś chcieli mieć, autonomię od morza do morza, tak, od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. I jeżeli oni się w to włączą, to ja widzę to raczej w takich ciemniejszych kolorach niż w pozytywnych i ja uważam, że Ukraina zostanie wyciągnięta. I teraz musimy przypomnieć jeszcze jedną rzecz, Artur, o której my kiedyś rozmawialiśmy. Pamiętam, jak ta wojna się zaczynała. Rozmawialiśmy, że tak naprawdę tych wszystkich patriotycznych, ale takich zdrowych patriotów Ukraińców wysłało się na front. Oni w większości poginęli albo w większości są teraz doznali uszczerbku na zdrowiu takiego, że są po prostu, nie oszukujmy się, kalekami. Oni nie będą w stanie walczyć za Ukrainę w momencie, kiedy oni zorientują się, co tak naprawdę na Ukrainie się dzieje, że Ukraina jest przejmowana przez tamtą nację Rzymian, która po prostu będzie chciała sobie wykroić autonomię kosztem Ukrainy i kosztem Polski. Takie jest moje zdanie, że uważam, że to jest w jakiś sposób, nagnie się pewne prawa, nagnie się zasady i Ukraina znajdzie się w jakiś sposób w NATO. I jeśli chodzi o Unię Europejską, być może Ukraina się nie znajdzie w Unii Europejskiej, co będzie jeszcze gorsze, dlatego że Unia Europejska tak czy inaczej będzie wysyłała pieniądze tam, a później nie będzie można tych pieniędzy odzyskać, bo jeżeli ty jesteś członkiem, to wiadomo, że z członka Unii Europejskiej można jeszcze w jakiś sposób wyegzekwować te pieniądze, nie? Jeżeli ktoś nie jest członkiem, to wtedy masz bardzo niewielkie narzędzia, żeby, coś takiego zrobić. Takie jest moje zdanie. A ja teraz przedstawię moje zdanie, a potem w komentarzach będę wdzięczny, jak nasi słuchacze wyrażą swoją opinię. W mojej ocenie, jeżeli chodzi o kwestię NATO, Ukrainie kompletnie nie zależy na tym, żeby być w NATO z jednej bardzo prostej przyczyny. Ameryka i tak już się wycofuje w tej chwili z Europy i mówi o tym przy każdym razie. Ameryka się wycofuje i chce zostawić Europę. I co najwyżej Ukraina dba o to, żeby stworzyć, nazwijmy to, NATO bis, które byłoby oparte o Ukrainę, przez co będzie trzeba ułożyć kasę, na uzbrojenie Ukrainy. Oni będą grali tym, że oni są tym buforem, że są najlepiej wyćwiczoną armią, najlepiej ostrzelaną armią. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane, i to im będzie się udawać w mojej ocenie. Natomiast druga taka sprawa, bo na przykład ich bezczelność to już była podczas tego kongresu w Wilnie, kiedy oni doskonale mówili coś takiego, że Ameryka powinna wojska z Polski wycofać, a po prostu oni powinni wsadzić swoje wojska i wtedy Niemcy z Ukrainą mieliby Polskę w kleszczach, tak to nazwijmy. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, moje zdanie jest takie, że ty poprzednio przy ostatniej naszej rozmowie powiedziałeś, że tak, oni wejdą, dlatego że przez te 7 lat mogliby łoić kasę i tak dalej. Ogólnie. Moje zdanie jest bardzo proste. Oni nie chcą nawet wtedy wejść. Oni ani nie wejdą, bo ani oni nie chcą wejść do Unii Europejskiej, bo wszystkie ich posunięcia są ewidentnie antyunijne europejskie, a trzeba tylko i wyłącznie znaleźć kozła ofiarnego i tym kozłem ofiarnym będzie Polska. Co więcej, nawet Unia Europejska w postaci Niemiec nie chce widzieć Ukraińców w Unii Europejskiej, co jest jasne. A teraz wytłumaczę dlaczego. Słuchaj, dlaczego Szwajcaria nie chce nigdy być w Unii Europejskiej? Z jednej bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że Szwajcaria jest konfederacją helwecką. Ona jest oparta na konfederacji, tak jak Stany Zjednoczone. Zresztą na bazie Szwajcarii stworzono Stany Zjednoczone.
No i oni tego nie chcą, bo gdyby Szwajcaria weszła do Unii Europejskiej, to trzeba by rozwalić Konfederację i trzeba by zrobić centralizację, bo Unia Europejska jest centralizacją w Brukseli. Dlatego Szwajcaria nie chce, bo wtedy by się ich państwo posypało, by zatraciło kompletnie tożsamość. I ja brutalnie przeniosę to na płaszczyznę Ukrainy. Ukraina również nie chce. To znaczy, być może ludzie, Ukraińcy tam se ich chcą. Natomiast oczywiście mamy świadomość, że Ukraina nie chce. Dlaczego? Bo wtedy musieliby przestać kraść. A to państwo jest oparte przede wszystkim na złodziejstwie, na oligarchach, korupcji, ogromnej na korupcji, tak. na oligarchach. To jest po prostu przede wszystkim państwo oparte na złodziejstwie. I teraz, jeżeli Ukraina by weszła do Unii Europejskiej, automatycznie byłaby sytuacja, że przez te pierwsze lata, załóżmy, dostawałaby te dotacje, ale te dotacje byłyby, panie kolego, bardzo skrupulatnie rozliczane, a oni tego nie chcą, bo jakby zaczął rozliczać Ukrainę, oni już w tej chwili, jak Trump do nich powiedział, że chce pokazania konkretnie, na co ta kasa poszła za Bidena, to oni przyjęli wszystkie punkty dyskusji i umów ze Stanami Zjednoczonymi z wyjątkiem jednego, żeby nikt nie pytał, na co ta kasa poszła. W związku z tym oni nie będą chcieli, bo jakbyś zaczął pytać o kasę, to by się rozsypała konstrukcja Ukrainy. Co więcej, Niemcom również na tym nie zależy. Dlaczego? Dlatego, że w chwili obecnej na terenie Ukrainy ty możesz robić wszystko. Możesz hasać, to jest Eldorado. Dlatego, że masz te Dziki laboratoria, Zachód, ja wiem, no. laboratoria, które były i są i nikt tego nie weryfikuje. Możesz sobie zrobić firmy, które będą produkowały taniej, poza procedurami europejskimi i będą na rynek europejski wrzucać. Tak? Możesz zrobić wiele innych rzeczy. Możesz naprawdę przepompowywać brudne pieniądze. Kompletnie. Ukraina jest idealnym miejscem. Więc ani Ukrainie na tym nie zależy, żeby ktoś ich kontrolował, ani nie zależy to Unii Europejskiej. Natomiast trzeba coś z tym, powiem ci uczciwie, Sławek, coś z tym trzeba zrobić, żeby nie wyszło, że my Niemcy jesteśmy tacy źli. W związku z powyższym ruszono temat Wołynia, agresję skieruje się na Polskę i już widać pierwsze efekty w postaci, że Zajączkowska czy Przydacz, na przykład z Kancelarii Prezydenta, są włączeni, wciągnięci na listę, załóżmy, wiecie, osób, Tam które jest mają ich być do 6. odstrzału. Zbigniew Bogucki, Sławomir Mencen, Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki, Rafał Meckler i ostatnio Ewa Zajączkowska-Hernik. 6 osób jest wciągniętych na tą listę. Są wciągnięci na tą listę, dlatego też między innymi w Parlamencie Europejskim posłowie Konfederacji powiedzieli, że złożą bodajże wniosek, to chyba w Parlamencie Europejskim, na zasadzie takiej, że ma być zakaz wjazdu do Unii Europejskiej osób propagujących banderyzm. I koniec dyskusji. Czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie, no to czas Zobaczymy. jeszcze, załóżmy, pokaże. Więc ja mówię, największymi przegranymi w tej wojnie, panie kolego, ukraińsko-rosyjskiej, to będą zwykli prości ludzie, którzy mieli nadzieję, że ich życie się zmieni. Natomiast ich życie się kompletnie nie zmieni. Czekaj, Artur, ja jeszcze skomentuję to, co powiedziałeś, bo tutaj bardzo słusznie, powiedziałeś, bardzo dobrze to ujęłeś, wszystko to, o czym mówiłeś, i korupcję, i kradzieże, i ludobójstwa, i różne inne rzeczy, że to jest po prostu dziki zachód, bo to rzeczywiście tak jest, ale właśnie ja też uważam, podobnie jak ty, i to my możemy tam się, spierać o jakieś tam kruczki prawne i jaki to będzie miało wymiar, jednakże ja uważam, że opinii publicznej przedstawi się coś takiego, że Ukraina albo czeka w kolejce, albo już jest członkiem na jakichś tam okrojonych Sławek, zasadach. sorry, że ci wejdę w słowo. Dlatego połączyli, że nie tylko Ukraina, bo trzeba by wtedy powiedzieć, że Ukrainę wydupiliśmy, a to by było niebezpieczne. Dlatego kwestia akcesji idzie razem. Ukraina i Mołdawia. Tak, zgadza się, to się zgadza, nie? Więc w tej chwili będziemy mówili, że Mołdawia opóźnia, Mołdawia opóźnia. Różne śpiewki będziemy robić. Będziemy mówić, że to dotyczy dwóch państw, a nie tylko jednej. Może być, ale ja uważam, że coś bardzo podobnego stanie się z NATO. Że pomimo tego, że oni nie będą członkiem NATO, oni będą
tak jakby gościem, albo honorowym gościem, albo jakimś innym gościem, ale oni będą mieli bardzo mocne połączenia i z A to Unią tak, to Europejską, i z pewne. NATO. I nie wiem, w jaki sposób to się przedstawi opinii publicznej. Na całe szczęście Że są są jeszcze państwem buforowym. dziennikarze. Być może, bo bufor to jest akurat bardzo przekonujące, ale jeśli chodzi o umocowanie prawne, wiesz, w ramach prawa międzynarodowego, ja nie wiem, w jaki sposób oni to, wiesz, rozwiążą. W każdym razie są jeszcze dziennikarze uczciwi, którzy trzymają rękę na pulsie i ja wierzę w to, że oni będą nas informowali o czymś takim. Ja jednak, tak jak ty mówisz, Ukraina może nie chcieć, rzeczywiście, dlatego że wtedy, wiesz, no skończą Będzie się te pod wszystkie kontrolą. chocki klockie, tak, ale oni tak czy inaczej wynegocjują sobie takie zasady, o jakich nam, Polsce, się nie śniło A i to o na jakich pewno. nie śniło się, wiesz, innym narodom. Oni Dlaczego? po prostu, Właśnie bądźmy ze względu realistami, na Rzymian. Sławek, oni nie potrzebują, żeby być w Unii, oni mają w dupie, za przeproszeniem, Unię i NATO, ich interesują kwestie, czy ktoś będzie kasiorę na nich łożył. I Tak, tyle. tak, A czy tak, ty to się będziesz... Nie, słuchaj, co to za różnica, czy ty jesteś w chwili obecnej w Unii Europejskiej, jak jako Ukrainiec wjeżdżasz bez wizy i sobie hasasz po całej Europie. Tak. Więc oni mają to tak. w nosie. Poza tym Wiesz ja ci co, powiem, może tak być. Może tak takie być. moje, to jest takie moje zdanie, no nie? Poza tym jeszcze powiem ci bardzo ciekawą rzecz, bo teraz wyszło w Polsce kwestia tego typu, że właśnie Kosiniak-Kamysz z Tuskiem przyznali nagle, że oddali te patrioty na Ukrainę, patrioty z Polski, jedyną broń, która chroniła polskiego nieba, która mogła strącać te rosyjskie Iskandery. Natomiast chcę tylko zwrócić uwagę naszym widzom na jedną rzecz. Nasz tygrysek, czyli Kosiniak-Kamysz, kłamał, kiedy go pytano i ta sytuacja z przekazaniem wyszła w marcu tego roku. Chciałbym tylko powiedzieć, ta sytuacja, kiedy on kłamał, to był marzec tego roku. On w chwili obecnej mówi, że tak, no oni się przyznają, oddali, a co my zyskamy, jak redaktorzy pytali? Wdzięczność, przede wszystkim wdzięczność. Wdzięczność. No Proszę więc chciałbym bardzo. przypomnieć, bo nie bardzo wiem, może ja już jestem starej daty, więc w marcu oni przekazali te patrioty, a w maju Ukraina nazwała swoją jednostkę obrońcami UPA i ogłosiła, że będą robić Panteon. Ja nie bardzo rozumiem, czy to jest ta wdzięczność, bo to było w maju, tak? Na skutek tego, co ten rząd wziął, oddał i rozbroił kompletnie polskie niebo, no nie? Więc nie do końca wiem, czy to jest ta właśnie wdzięczność, wiesz, ukraińska. Natomiast... Artur, jeśli chodzi o wdzięczność ukraińską, ja tutaj w ogóle na nic bym nie liczył, ale to naprawdę na nic, dlatego że to odbywa się na takiej zasadzie i historia nieraz pokazała, że Ukrainiec płaszczy się przed innymi tylko po to, żeby nabrać rozpędu do skoku i żeby skoczyć na plecy tego kogoś. Niestety nie oszukujmy się, ale to, o czym rozmawialiśmy, pamiętasz, w jednym z naszych odcinków, wszystkie te powstania tak naprawdę wyzwoleńcze, one miały bardzo niewiele wspólnego z wyzwoleniem Ukrainy, natomiast miały wszystko prawie wspólnego z rzeziami, z mordowaniem niewinnych ludzi, kobiet i dzieci przede wszystkim. Dlatego też ja po nich nie spodziewałbym się nic innego. Znaczy ludzie tym, pytają, wiesz co ci powiem, Sławku, tak, bo ludzie pytają, jak należy z tego typu narodami negocjować. Ja już nie będę... Poczekaj. Ja już nie będę przypominał tego sławetnego powiedzenia Polak pan, a Ukrainiec i tak dalej. No. Prawda? Ale każdy sobie dopowie, kim Ukrainiec był. No nie? I to jest sławetne polskie określenie. Natomiast chcę powiedzieć inne, bardzo fajne powiedzenie polskie i bardzo mądre. Również w odniesieniu do tego, kim tamci są. Bo jest takie powiedzenie: pogłaszcz chama, to cię kopnie, kopnij chama, to cię pogłaszczę. I to jest metoda dyplomacji i dyskusji. Bo jeżeli ktoś zachowuje się w sposób chamski, to nie można go głaskać, bo to kompletnie nic nie wniesie. No nie? Myślę, że ktoś, kto zdrowo jest myślący, to sobie ten wniosek wyciągnie sam. Natomiast ja chciałem tylko przypomnieć ciekawostkę, że w chwili obecnej już powiedzieli i czy zdefiniowali
się na przykład Bułgaria, Czechy, Słowacja, Tak. Holandia oficjalnie powiedzieli, że nie będą ani jednego euro płacili na ukraińskie uzbrojenie. I oni nie będą już tego brali, mają tego już dosyć. Zresztą myślę, powiem szczerze, Sławek, że ten problem może niedługo z naszymi opłatami za Starlinki się sam wyjaśnić, to ci powiem tak uczciwie, i sam rozwiązać samoczynnie, bo my płacimy miliony, prawda, czy nawet nie Około miliardy. 50 milionów. No, za te całe Starlinki, Tak. no, prawda? Ale ten problem mi się wydaje, że może rozwiązać się sam, bo ja sobie poszperałem w gazetach i na przykład Rosja i Chiny opracowują plan wyeliminowania satelitów Starlink, które należą do SpaceX Elona Muska, Tak, no tak. bo Pekin i Moskwa zakładają m.in. fizyczne zestrzeliwanie obiektów. Jak podaje Le Monde i Der Spiegel, i The Insider jeszcze, Starlinki są obecnie filarem infrastruktury obronnej Ukrainy toczącej wojnę z Rosją. No i tajne dokumenty wskazują, że Chiny i Rosja już w 2023 roku uznały te urządzenia produkowane przez SpaceX, nie wiem jak to tam się czyta, zagrożeniem dokładnie. dla swoich interesów i rozpoczęły działania do ich neutralizacji. Także może do tego dojdzie, że Starlinki będą w jakimś tam stopniu, moi drodzy, brane i strącane. Mi się wydaje, że na temat Ukrainy sporo już rzeczy powiedzieliśmy. Ja chciałbym teraz pokazać wam pewną mapę. Artur, czekaj chwileczkę. No. Jeszcze ja skomentuję to. Kolejnym argumentem przemawiającym, że coś takiego może się wydarzyć, to to, że Elon Musk tak naprawdę wszedł na giełdę z tym swoim SpaceX, co oznacza, że tak naprawdę, i ja oglądałem chyba 3 tygodnie czy 4 tygodnie temu taki fajny artykuł, wideo, i to się odbywa w taki sposób. W momencie, kiedy ty wypuszczasz na giełdę swoją firmę, to ona jest warta ileś. Ona automatycznie Rośnie. traci bardzo dużo w No. ciągu pierwszego roku, nawet do 2 lat. Ona traci bardzo dużo. W niektórych przypadkach to było nawet 90%. Ja nie mówię, że wszystkie firmy takie są, ale to jest bardzo duża strata. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ty tak naprawdę pozyskujesz, wiesz, swoich tam pieniądze, co tu dużo gadać, nazwijmy to po imieniu, a co za tym idzie, ty podlegasz pewnym tam prawom i pewnym tam rzeczom. Nie można ci po prostu pewnych rzeczy ukryć, tak? I to jest dokładnie to, co się dzieje teraz bez SpaceX. Zwróć uwagę, że w momencie, kiedy ja nie znam liczb tutaj, to mówię, ale wszędzie trąbią teraz, że właśnie ta firma Elona Muska straciła dość sporo na wartości od momentu, kiedy weszła na giełdę, tak? Proszę bardzo. Czyli Elon Musk zabezpieczył się, dlatego że wie, że ktoś może zniszczyć te jego Starlinki, no i automatycznie przenosi te koszty po prostu na wszystkich udziałowców, tak? Także to jest jedna sprawa. A druga sprawa, bo zadałeś pytanie odnośnie w jaki sposób negocjować z takim narodem jak Ukraina. I ja uważam, że po pierwsze twardą ręką, po drugie nic na kredyt, tylko jeżeli my chcemy coś wymienić, to wymieniamy, ale wy najpierw pokazujecie nam, co macie do zaoferowania. Jeżeli wasza oferta nie spełnia naszych oczekiwań, to po prostu nie dziękuję i to wszystko. Ale przede wszystkim twardą ręką. Znasz historię, ja ją też znam, z XVII-XVIII wieku i dobrze wiesz, w jaki sposób to się odbywało. Dobrze wiesz, podczas powstania Chmielnickiego, do czego doprowadziła ta ugodowa polityka Polski. Doprowadziła do tego, że też skończyło się rzeziami, też skończyło się ogromnym ludobójstwem i dopiero, no wiadomo, te bitwy takie jak pod Beresteczkiem, czy tam, wiesz, inne, nie, one dopiero rozwiązały, wiesz, w jakiś sposób, wiesz, sprawę kozaków, nie, dlatego, że oni po tym tak naprawdę się, no nie mogli podnieść, nie. Także, no tak jak mówisz,
Dokładnie, twarda ręka, ja mówię, że twarda ręka, ty tak jak powiedziałeś, nie? Mhm. Pogłaszcz chama, to ci kopnie, Kopnij chama, to cię pogłaszcze. tak, dokładnie, nie? I ja całkowicie się z tym zgadzam. No dobra, Artur, przechodzimy do kolejnego tematu. Słuchajcie, ja bym chciał, żebyśmy, Sławek, poruszyli taki temat. Ty w tej chwili tej mapki nie będziesz widział, ale potem jak będziesz oglądał, zobaczysz ją. Ja ci wytłumaczę, o co w niej chodzi. Chciałbym pokazać wam mapkę 5. rozbioru Polski, czyli który miałby się powoli To jest odbywać. hipotetyczny, tak? Tak, teoretyczny, naturalnie Aha. teoretyczny. To poczekaj, ja pokażę. Patrzcie, jak to wygląda. Czyli te tereny niemieckie, Pomorze aż po Gdańsk, z Wrocławiem, z ziemią lubuską, niemiecka strefa okupacyjna. Jeśli chodzi Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą Mazur, Warmii, Mazur i Podlasia z Białymstoku, gdzie są najważniejsze kruszce i najbardziej cenne materiały, to jest USA. Jeśli chodzi o kwestię Siedleckiego, załóżmy, i tej całej wschodniej części, no to mamy ukraińską strefę okupacyjną, a mamy tutaj jeszcze żydowską strefę okupacyjną zwaną Polin albo Izrael 2.0. Na przykład jeśli chodzi o tą Polskę centralną. Moi drodzy, być może dla wiele z was osób brzmi to troszeczkę jakoś tak dziwnie, a pozwól, Sławek, że ja ci puszczę nagranie i wszystkim wam puszczę nagranie, które przygotował kiedyś redaktor z TV Republika. Nie mówię, czy to prawdziwe, czy to nieprawdziwe. Zachęcam, żebyście to posłuchali bardzo uważnie. To dotyczy stworzenia wolnego miasta Gdańska. I za chwilę sobie o tym weźmiemy i porozmawiamy, dobra? Ja to puszczam, także sobie posłuchamy. Oczywiście. Posłuchamy w tej chwili. Jeśli to przepchną, to będzie wielki dramat dla Polski. Na naszych oczach budują wolne miasto Gdańsk, jak przed wojną, niezależne, niemieckie. Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu, napisał ustawę metropolitalną, która daje właściwie autonomię tej części Polski. Miasto będzie finansowane w dużej mierze z Unii Europejskiej, a więc decyzją Niemiec będzie mogło brać udział w takich ekologicznych niby to projektach poza państwem polskim. Ale najlepsze jest to, że władza będzie właściwie nie do obalenia przez mieszkańców. Mieszkańcy głosują przecież na Radę Miasta, a tutaj Rady Miasta będą wyłaniać delegatów i to ci delegaci dopiero będą wybierać zarząd metropolii. Zarząd o ogromnych kompetencjach, a więc tyle szczebli władzy sprawi, że mieszkańcy oddalą się od wpływu na swoich przedstawicieli. Mało tego, zarząd metropolii będzie zajmował się takimi rzeczami, wiecie, jak ochrona klimatu. Gdańsk będzie bronił planety przed globalnym ociepleniem, a stoi za tym po prostu szwindel. Zarząd metropolii, czyli oligarchowie z Koalicji Obywatelskiej, przyjęli jak najwięcej kompetencji, bo przecież pod zmianą klimatu kryje się wszystko. Śmieci, komunikacja, budynki, dosłownie wszystko. I miasto będzie miało osobny statut, czyli taką konstytucję, w której współpraca międzynarodowa sprawi, że wolne miasto Gdańsk będzie miało właściwie swoją politykę zagraniczną. Tak nas urządzają. Pewnie będzie weto prezydenta, ale już same ich aspiracje są dla Polski mega niebezpieczne. Myślę, że było dobrze słychać. Tak, dobrze było słychać. A powiedz mi, kiedy ten film został opublikowany? To znaczy to W ubiegłym nagranie. tygodniu, Okej. to jest redaktor Jakub, sekunda, biorę gościa, ale mi tam ucięło, coś tam z Maciejewski być może, albo coś tam, on jest redaktorem z Republiki, TV Republika. Rozumiem. Myślę, że to jest temat, którym warto się wziąć, zainteresować, bo Ja muszę powiedzieć, że nie słyszałem o tym, ale ja jestem otwarty na tego typu rzeczy, dlatego że jeżeli rozbiór, to rozbiór, nie? No, jeżeli rozbiór, to rozbiór. I teraz kwestia, żeby mieszkańcy Gdańska, Sopotu i tej części się w jakimś tam stopniu, bo według tej mapki to wchodziłoby w niemiecką strefę okupacyjną, nazwijmy to. No i to w tym kierunku jakoś w mojej ocenie zmierza. To ja bym to po prostu tak to ujął. Warto się tym wziąć, zastanowić i ogólnie nad tym tematem, wiesz, ruszyć, no nie? Kolejna sprawa, wiesz co?
Ja ci powiem tak, nie wiem jakie jest twoje zdanie, Sławek, ale na przykład teraz był ten szczyt w Ankarze, prawda? Jak? Teraz był ten szczyt w Ankarze. Ja ci powiem, że przez całą historię to Turcy, co by nie mówić, to jakoś oni jakoś nas szanują. I przez wojnę jedną i drugą i przez rozbiory oni jakoś nas szanowali. Teraz też nas, co by nie mówić, szanują, nie? Tak. A może jest tak, nie wiem, ale jeżeli przecież Unia by się sypała i w sensie takim, że Stany Zjednoczone by wychodziły z obiegu, z Europy, to może bardzo korzystny byłby układ między Polską a Turcją, prawda? To samo mi przychodzi na myśl i już ci powiem dlaczego. Ja znowu tutaj wrócę do narodu Rzymian, którzy są śmiertelnymi wrogami teraz Turcji, dlatego że wiesz, ten wielki Izrael, którym powstać, no on też ma zagarnąć część Turcji. No Także tak, tak. to niewielka część, ale tak ma być. Mhm. To zdestabilizuje sytuację całą na Bliskim Wschodzie i nie oszukujmy się, Mhm. ale to jest tylko kwestia czasu, aż Turcja będzie kolejnym państwem, które będzie musiało zostać podbite, uspokojone. Wciągnięte Ze w ten względu cały na- układ, nie? Tak, to nawet nie tyle, że wciągnięte, ale ono będzie musiało zostać spacyfikowane. Tego słowa szukałem, wiesz? Mhm. I ja uważam, że Ankara widzi, że w Polakach będzie miała tak naprawdę, na pewno nie we wszystkich Polakach, ale w około 50% Polaków będzie miała naprawdę potężnego sprzymierzeńca, jeśli chodzi właśnie o po prostu rozwiązanie problemu właśnie tych Rzymian, którzy zachłannie grabią wszystko, co mogą i przejmują wszystko, co mogą, dokładnie, nie liczą się z żadnym innym życiem poza tym, które należy do nich, nie? Mhm. I wiesz co, to ma dla mnie sens. A jeśli chodzi o politykę polsko-turecką, nie badałem tego tematu jeszcze, także nie będę się tutaj Ale wymądrzał, polityka polsko-turecka przez szereg lat była bardzo ciekawa, dlatego że to było jedyne państwo, które wówczas nie uznało rozbiorów Polski w sumie. tak, Wówczas efekt miałeś taki, że tam był zawsze wolne miejsce i zawsze każde obrady z dyplomatami odbywały się od tego, że mówiono, sułtan mówił wówczas, był sultanat osmański, czy przybył już poseł z Lechistanu, Tak. prawda? To jest tego typu rzecz. Co więcej, Turcja przecież w czasie II wojny światowej, bo w pierwszej się angażowała po stronie państw osi, przez co przegrała ogromne tereny, ale w czasie II wojny światowej była niby niezależna, to było siedlisko kompletnie wszystkich obcych wywiadów ogólnie, ale oni też wspierali Polskę, jeśli chodzi i może dlatego, wiesz co, może dlatego, że Turcja jest jedynym państwem muzułmańskim, które dzięki, nazwijmy to, dzięki buntowi wojskowych, juncie wojskowej, tak bym to nazwał, doprowadzili do tego, że religia nie jest powiązana z polityką. W tak porównaniu powinno do być. innych państw muzułmańskich, Dokładnie. prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I dlatego wiesz, no, Zresztą też nie wiem, czy słyszałeś wczoraj, jakie były awantury i we Lwowie, jak już zaczęli tam rozwalać Tak. tych wiesz, poborowych, no nie? Którzy tam, znaczy no nie poborowych, tylko tych, co biorą, ściągają tam z ulic, no nie? tak, dokładnie. Także ludzie zaczynają się na Ukrainie powoli budzić już w tej chwili. W mojej ocenie to też jest taki sygnał, że ta pseudowojna chyli się praktycznie już ku końcowi. Natomiast niestety to jest moment, którego Załęski się najbardziej boi w mojej ocenie, bo w momencie, kiedy skończy się wojna, to musi zostać wybrany nowy rząd. Dlatego on w tej chwili ściągnął tego ambasadora z Londynu, tego generała, nie pamiętam jak on tam, żeby pytać, czy on będzie startował w wyborach. On powiedział, że będzie startował w wyborach. To Tak, mówił, że nie pamiętam przemyśl jak on się jeszcze, nazywa, ale przemyśl wiem. jeszcze. Tak, tak. Bo on ma, wiesz, Wiem, w o kogo galotach ci już chodzi. powiem szczerze ciepło, w mojej ocenie, nie? Też, jeżeli okaże się, że w jakiś sposób obalą Załęskiego, co jest prawdopodobne, dlatego że wiesz, to miało miejsce już we współczesnej historii Ukrainy, on ma gdzie uciekać. Naprawdę. On ma Znaczy, no mnóstwo, bardziej wiesz, tak jak ty powiedziałeś, mieszkań. on mi się wydaje, że szybciej do Londynu ucieknie niż do Stanów Zjednoczonych, chociaż on ma posiadłości w Stanach Zjednoczonych, no to raczej do Trumpa by nie uciekał, mi się wydaje, bardziej do Londynu, bo Anglia zablokowała w 2022 roku te negocjacje przecież. Ale wiesz, dlaczego by do USA nie uciekał? Przecież to Rzymianin jest.
jest tylko kwestia, rozumiesz, żeby się zbratać ze swoimi i będzie żył jak pączek w maśle. Także wiesz, ja uważam, że wszystko jest możliwe. Gdzie on by nie uciekał, to ja uważam, z tego co pamiętam, to on chyba w Hiszpanii też ma jakąś tam willę, czy nawet nie jedną, nie wiem czy ile tam, ale wiem, że chyba ma jakieś tam, wiesz, posiadłości swoje. Hiszpania, Europa jest za blisko, nie? A moim zdaniem, gdyby on miał uciekać i nie narażać się na przykład na zemstę, na przykład jakichś tam bojówek nacjonalistycznych, które mają bardzo dużo do zarzucenia, jeśli chodzi o korupcję, to ja uważam, że on by uciekał właśnie za ocean gdzieś, nie? Albo Argentyna, wiesz, albo Ameryka Południowa, albo Ameryka Północna. Z oczywistych względów Ameryka Północna będzie dla niego lepszym wyborem, no ale wiesz, to jest tylko gdybologia, tak jak ty to mówisz, także wiesz. Ja uważam, że możliwe jest, żeby on uciekł, wiesz, za granicę, nie? Tylko, że wiesz, że zostawił Ukrainę nawet nie w opłakanym stanie, nawet nie w ruinie, tylko nie wiem, co jest jeszcze gorsze niż ruina. No Bo to on z w tego takim jest. stanie, wiesz, tą Ukrainę, wiesz, zostawi, nie? Natomiast jeszcze na zakończenie, bo już powoli się do godzinki zbliżamy, moi drodzy, dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Jedną rzecz to ci, Sławek, powiem, że ja poniekąd mam żal do Nawrockiego, że widząc jak rząd Tuska niszczy Polskę, nic nie robi w tym celu, żeby ten rząd rozwiązać, a możliwości było wiele. Być może dlatego, że wie, że w chwili obecnej znów Platforma by wygrała i być może dlatego chce doprowadzić kompletnie do Tak ruiny. myślisz, żeby wygrała? Bo ja nie jestem taki przekonany. Znaczy nie to, że wygrała, w sensie bo wygrać na pewno nie przejmie samodzielnie władzę, ale miałaby więcej głosów niż PiS, to na pewno, w mojej ocenie. W mojej ocenie tak. Natomiast ani PiS PiS to nie będzie tak. samodzielnie rządził, ani Platforma nie będzie samodzielnie rządzić, więc to jest kwestia, żeby doprowadzić do ruiny kompletnie, tylko widzisz, zobacz, mamy te kwestie w postaci, Sławek, że de facto w mojej ocenie Nawrocki de facto przyzwala na te działania i w mojej ocenie udowadnia, że nie ma żadnej różnicy między PiS-em a Platformą, tak? Bo być może w mojej ocenie to jest takie gadanie, że potem rozliczymy, no na przykład weźmy sobie ten sejf, jest bezprawny, jest bez konstytucji i tak dalej. I co z tego? I oni wzięli, i kasę wzięli. I co? I będziemy słyszeć gadkę, no to jak PiS dojdzie do władzy, to rozliczymy. Gówno rozliczą. Ciągle my słyszymy, że Oczywiście, rozliczą. że tak. Nikt nie rozliczy i wbrew prezydentowi kasa została wzięta, Polaków zadłużono, a w mojej ocenie służy to tylko i wyłącznie po to, żeby zwalać potem winę na Platformę. Że pamiętacie, jak to było? Oczywiście. Na kogo innego? Oczywiście na tą, wiesz, partię, która jest przeciwna, nie? Artur, pamiętamy to, byliśmy urodzeni w tym samym roku. I ja pamiętam od początku lat 90., że zawsze teraz zacznie się rozliczanie. Tak, Pamiętasz tak, te ZHN-y wszystkie, AWF-y, te wszystkie inne partie polityczne, AWS-y, które no. teraz już nie istnieją. Tak, proszę? AWS-y, bo ty powiedziałeś AWF-y. Przepraszam, AWS, tak, no dokładnie, nie? Akcja Wyborcza Solidarność, tak, przepraszam za przejęzyczenie, nie? I wiesz, te wszystkie, wiesz, AWS-y, ja pamiętam, co one nie mówiły, jak one się nie odgrażały i co zrobiły? Nic. No oczywiście. Dokładnie nic. I oczywiście Także i teraz wiesz, w internecie, to jest kiełbasa wyborcza. I teraz w internecie, krąży ogólnie kwestia, że teraz załóżmy Nawrocki ma prawo rozwiązać. A co mnie obchodzi, czy ma prawo? Już dawno miał prawo, bo budżet się nie spinał. I to była podstawa i nie rozwiązał. Więc co z tego, że ma prawo? Głupie gadki. Ludzie będą dalej bzdury opowiadać i dalej wierzyć. Zobaczysz, jaki będzie bujny następny rok. Jak w tej chwili, mówię, PiS na przykład na 2 tygodnie przed odebraniem orderu brali wielomilionowe kwestie, potwierdzili, przybili dla Ukrainy, a teraz nagle wrzeszczą, że precz z banderyzmem. Przecież to oni pozwalali, przecież to ze środowiska PiS-u był jeden cymbał, co mówił, że należy wprowadzić karę dla wszystkich, którzy będą wypominać naszym przyjaciołom banderyzm. I Wołyń, no nie Wołyń, nie banderyzm, tylko Wołyń ogólnie. I przecież to próbowano zablokować, przecież to rząd PiS-u robił wszystko, żeby zablokować postawienie pomnika w Domostawie. Odnośnie tej rzezi wołyńskiej, moi drodzy. I znowu, Artur, lobby ukraińskie jest tak wszechobecne i tak mocne, że no, Nawrocki musi lawirować w jakiś sposób, nie? Ja tak to widzę w każdym razie, wiesz? Ja nie chcę go przekreślać, dlatego że uważam, że on
może jeszcze coś zmienić. I wierzę w to, że naprawdę, zawetuje pewne ustawy i po prostu w końcu palnie pięścią w stół i powie coś. Z tym, że niestety on może zrobić tylko na tyle, na ile pozwala mu polityka i te partie, które go wspierają lub są przeciwko niemu, nie? Także trudno mi powiedzieć. To jest teraz, wróżenie z fusów. Ja uważam, że Polska teraz, od tego roku, znajdzie się w trudnej sytuacji, w jeszcze trudniejszej niż była i dlatego na przykład, wprowadzenie wojsk amerykańskich do Polski, ja uważam osobiście, że jest w jakiś sposób korzystne ze względu na to, że pamiętasz, jak my rozmawialiśmy kilka lat temu, wszystkie te zamówienia na Patrioty, na F-35, te Lightingi, wszystkie te, super nowoczesne uzbrojenie miało być dostarczane od tego roku wzwyż. Ile my dostaliśmy? F-35 chyba dostaliśmy 4 egzemplarze, czy coś takiego, na tym wojny się nie wygrywa, nie? No ale tak samo w tej chwili już nie dostaniemy patriotów, bo nawet jak oddali Właśnie. patrioty, to powiedzieli, że w tej chwili Tak. Ameryka potrzebuje patriotów i nie dostaniemy patriotów. Dokładnie o to chodzi i to jest to, do czego ja zmierzam. I wszystko to, co my mamy, całe uzbrojenie, całą armię my mamy na papierku, no niestety, nie mamy... nie mamy tak naprawdę w magazynach tego, co powinno być. Pomijając tutaj jeszcze jeden fakt, bo ostatnio tylko nie pamiętam, jak ten pan się nazywał. On wypowiadał się, on mówi, że w Polsce my tak naprawdę produkujemy pociski dalekiego, to nie jest dalekiego zasięgu, to są średniego zasięgu. Do 1000 kilometrów to są średniego zasięgu. I on powiedział, że my spokojnie moglibyśmy dosięgnąć z Polski choćby Moskwę, czy inne nawet, tereny wroga, praktycznie na całą Europę, ze względu na to, że mamy taką broń. Tylko z wojskiem polskim nie podpisuje się umowy. Takich umów się nie podpisuje, które stanowiłyby o tym, że to polskie firmy zbrojeniowe tak naprawdę dostarczają, uzbrojenie do Wojska Polskiego. Co dla mnie to już jest oczywistym, dla mnie to jest tak naprawdę zdrada. Ja muszę powiedzieć, nazwać rzeczy po imieniu. Dla mnie to jest zdrada, bo jeżeli na przykład priorytetyzuje się firmy zagraniczne ponad te firmy polskie, to chyba wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, że chodzi o pieniądze i chodzi o to, żeby po prostu wyeliminować te firmy polskie po prostu, z rynku. I niech Francuzi, Niemcy, Amerykanie czy ktoś inny przejmie pałeczkę, nie? Zmierzam tylko do tego, że w momencie, kiedy jak popatrzymy na to, co się obecnie dzieje, jak wojna w Ukrainie dojdzie do końca, no to Polska znajdzie się w nieciekawej sytuacji. Ja tak uważam. Obym się mylił. No dobrze, ale Artur, też jeszcze powiem Ci jedną rzecz, bo wspominałeś o Jedwabnym, ja nie będę tego tematu rozwijał, ale pytanie, kto wstrzymał ekshumację w Jedwabnym? Bardzo prosto Wam powiem. Lech Kaczyński. Jeżeli sobie weźmiecie, zajrzycie. Na koniec tylko chciał... Ale oczywiście, że tak, dlatego że Wojciech Sumiński z dr Ewą Kurek, oni bardzo wyraźnie wyrażają się na temat Kaczyńskiego, jeszcze tam jednego polityka, że oni tak naprawdę są Rzymianami. Oni tak naprawdę należą do tej wiary i oni zostali posadzeni tutaj na stołkach tylko i wyłącznie po to, żeby, trzymać rękę na pulsie i żeby po prostu, to jest zagrywka, to jest zagrywka okrągłostołowa, że wtedy wybrano, że niby Kaczyńscy, że niby nie ten, oni tam nie byli i tak dalej. Słuchajcie, na zakończenie chciałbym Wam powiedzieć, pokazać pewien dowcip sezonu, bo ja się od dawna interesowałem numizmatyką, monetami srebrnymi, złotymi, różnymi. Chciałem Wam pokazać bardzo ciekawą monetkę, bo my oczywiście w Polsce za czasów Srandemi wydaliśmy odznaczenie, które oczywiście dawano pielęgniarkom, że one bohatersko broniły świat i ludzkość przed srowidem. Ja myślę, że ja bym się wstydził pochwalić w chwili obecnej czymś takim, ale może niektórzy są dumni. Ale chcę Wam pokazać naprawdę, słuchajcie, prawdziwy rarytas numizmatyczny o nominale 20 euro. Wbrew pozorom powinien być ze złota, ale no nie jest ze złota, tylko jest ze srebra, bo to państwo 20 eurówki okolicznościowe wybija ze złota. Już Wam pokazuję. Bardzo ładną kwestię.
Otóż 20 euro zostało wybite za pontyfikatu jeszcze Franciszka, Franka, moi drodzy. Franka, który zrobił, honorował na 20 eurówce kampanię szczepień przeciwko SROWID-19. Tak, mają maseczki na gębach, pielęgniarka robi zastrzyki, no i tam jest i lekarz, i pielęgniarka oraz młoda osoba, która oczywiście przyjmuje ogólnie więc oczywiście matko. Watykan 20 i 50 wydaje złote monety, nie wiem dlaczego ta dziwnie została wydana jako srebrna 20 eurówka, być może nie była godna tego, nie? A być może, ponieważ to była jakaś tam okolicznościowa, ale bardzo ciekawe, bo zobaczyłem, że herb papieski to jest właśnie herb Franciszka. Także no jeszcze się z tym nie spotkałem, że taki rarytas numizmatyczny, moi drodzy, istnieje, żeby wziąć, uczcić kwestię tego całego SROWID-a. No, zostawiam wam go pod rozwagę, moi drodzy. Bardzo fajny. Ja ze swojej strony, Sławku, dziękuję Ci za to, żeśmy sobie przetrzepali te 2 tygodnie, których się nie spotykaliśmy. Na pewno wiele rzeczy ciekawie się pojawi jeszcze w następnych nadchodzących tygodniach, a tymczasem ja czekam, albo my czekamy na Wasze komentarze. Wrzucajcie, co Wy na te tematy myślicie, co sądzicie i udostępniajcie komu tylko możecie naszą rozmowę, bo zawsze jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, jeżeli gdzieś to tam dalej się ulatnia. Dzięki ogromne, Sławku, za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiamy Dziękuję serdecznie. Ci, Arturze, i dziękuję widzom. Pozdrawiamy i czekamy na Wasze komentarze. Na razie.